Nazywam się Anna Matysiak. Od 20 lat pracuję w szkole jako doradca zawodowy i nauczyciel przedmiotów gastronomicznych w szkole branżowej i w technikum żywienia. Praca w branży technologii żywienia tak naprawdę początki swoje miała od szkoły średniej, tak? Bardzo mnie interesowała gastronomia, wszystkie nowinki z nią związane, to, że można się naprawdę bardzo fajnie i w ciekawy sposób rozwijać. Dlatego postanowiłam pójść do szkoły gastronomicznej. Bardzo się w tym sprawdzałam, ponieważ po ukończeniu szkoły została mi zaproponowana praca jako praca instruktora praktycznej nauki w zawodu w szkole kształcącej na kierunku gastronomii. Najlepszą częścią według mnie w pracy technologia żywności, nauczyciela, który uczy technologii żywności, jest kontakt z młodzieżą, kontakt z ludźmi, a także pozyskiwanie kontaktów dla szkoły, dla młodzieży w różnych firmach zajmujących się gastronomią. Taką firmą przodującą, z którą nasza szkoła miała przyjemność współpracować, jest firma Nestlé. Uczniowie naszej szkoły wygrali konkurs i zostali zaproszeni na dwudniowe szkolenie do firmy Nestlé, które prowadził pan Jerzy Pasikowski. Młodzież miała możliwość zapoznania się z tymi produktami. Są to produkty bardzo wysokiej jakości, wykorzystywane do produkcji przez znane restauracje. Najtrudniejszą częścią w mojej pracy było wdrożenie się w te wszystkie informacje, nowinki oraz znalezienie odpowiedniej drogi do przekazania tych informacji młodzieży, żeby młodzież chciała słuchać, żeby młodzież się chciała zainteresować tymi informacjami i żeby sama była zaciekawiona i też nie tylko to, co ja im przedstawiam, ale sami zaczęli szukać źródeł w internecie i w książkach. Początek mojej kariery związanej z technologią żywienia tak naprawdę rozpoczął się w szkole średniej, ponieważ gastronomia była moją pasją, bardzo chciałam ją rozwijać. W trakcie trwania nauki sama szukałam ciekawych propozycji szkoleń, rozwiązań dla gastronomii, nowinek. Później w trakcie pracy w szkole, tak jakby już była to częścią nieodzowną, żeby się dokształcać, to mnie bardziej motywowało do tego, żeby dążyć do znalezienia różnych kursów dokształcających, a także bardzo istotną rolą w rozwijaniu mojej kariery był kontakt z różnymi kucharzami, którzy pracowali w restauracjach, w hotelach, którzy prowadzili własne firmy i oni też przyjeżdżali do szkoły i prowadzili szkolenia dla nauczycieli, jak i dla uczniów. Próbowali zainteresować młodzież kierunkiem technologia żywienia, przedstawić ten kierunek z jak najlepszej strony, pokazać, że jest to kierunek, który cały czas się rozwija i kierunek, w którym nie możemy się nudzić. I taką bardzo istotną rzeczą w tym kierunku jest to, że to my tak naprawdę jesteśmy artystami, bo technologia żywienia nie jest zamkniętym kręgiem, w którym my się poruszamy, tylko możemy nasze doświadczenia, własna chęć rozwoju może nam pozwolić na to, żebyśmy wprowadzali różne fajne, ciekawe rzeczy, nowinki żywieniowe, którymi możemy również zainteresować innych. W sektorze technologia żywienia bardzo ważne są umiejętności, jak i wiedza.
żywności można tutaj podkreślić praktyczne, a wiedza teoretyczna i musimy się nauczyć to scalać, czyli teorię z praktyką. Dlatego bardzo ważne jest pogłębianie naszej wiedzy, interesowanie się technologią żywności, szukanie różnych nowinek. Musimy być na bieżąco, co się dzieje, jakie są wymyślane nowe trendy. No i musimy iść z tymi trendami, tak? Nie możemy zostawać cały czas w tyle. Taką wiedzą niezbędną do pracy w sektorze technologa żywności jest potrzebna ogólna wiedza na temat konserwacji składników pożywienia, produktów. Musimy zwracać bardzo uwagę na normy bezpieczeństwa żywności, czyli RCB i HCCP, czyli tak zwany HACCP. Musimy też wiedzieć o ryzyku, jakie wiąże się z zagrożeniami fizycznymi, chemicznymi podczas produkowania, przygotowania tej żywności. Technolog żywienia też musi być osobą taką pomysłową i elastyczną, żeby umieć dopracować daną recepturę, umieć nanieść zmiany, a następnie wyprowadzić ją w ten sposób, żeby potencjalny klient zaakceptował i był w stanie skorzystać z tej receptury. Dalej w technologii żywności, tak jak mówimy, jemy oczami, tak? Czyli powinniśmy umieć wizualnie opracować, jak powinna wyglądać dana potrawa. Oczywiście też mając na uwadze obecne trendy, tak? Czyli trendy w dekoracji, trendy w wykorzystaniu różnych produktów do dekoracji. Tutaj też powinniśmy zwrócić uwagę na jakość przygotowania dań, czyli że teraz dużo osób zwraca na to, czy dania są zdrowe, czy zawierają dużo witamin, składników mineralnych, czy są przygotowywane z wykorzystaniem różnych metod technologicznych. Bardzo taką ostatnio znaną, stosowaną jest, a przy tym lekkostrawną jest metoda sous vide, tak? Do której nie używamy tłuszczu. Trendy, które można w obecnej chwili zaobserwować w sektorze technologia żywności, są bardzo zróżnicowane, ale na główny plan wysuwa się to, że ludzie mają większą świadomość tego, co jedzą i jak jedzą. Teraz bardzo dużą popularnością cieszą się firmy tak zwane cateringowe, które przygotowują pudełkowe jedzenie. Jest to jedzenie zbilansowane dla każdej osoby, jest przeliczona kaloryczność tego pożywienia, są dostosowane produkty, ponieważ teraz bardzo dużo osób jest uczulonych na niektóre produkty. Mogą to być produkty pochodzenia zwierzęcego, pochodzenia roślinnego. I no niestety te produkty muszą być wyeliminowane z diety, dlatego takie firmy zajmują się dostosowaniem odpowiedniej diety i odpowiedniej kaloryki potraw. Istotną rzeczą także w zmianach, jakie nastąpiły w sektorze technologia żywności, jest pojawienie się programów typowych dla gastronomii. Jest to GastroPOS, GastroShef, które ułatwiają pracę szefa kuchni, intendenta. W tych programach zapisywane jest tak jakby wpływ produktów do danej restauracji i wykorzystanie ich przez kuchnię. Ułatwia to bardzo pracę intendentowi, szefowi kuchni, ponieważ na bieżąco jest wyświetlana informacja o stanie magazynowym
danej restauracji. Przed wejściem na rynek branży technologicznej, głównie technologii żywności, bardzo ważne jest spotkanie z osobą, która orientuje się w tej dziedzinie. Osoba ta odpowie na nasze pytania, przedstawi nam, czym się zajmuje konkretnie rynek technologii żywności, z czym to się wiąże. Tutaj takim bardzo ważnym aspektem, rozpoczynając naukę na tym kierunku, powinniśmy zostać tak jakby poinformowani, że niezbędna jest bardzo dobra znajomość języka angielskiego, a szczególnie słownictwa branżowego, które jest wykorzystywane w tym kierunku. Także bardzo istotna i bardzo ważna jest możliwość dalszego rozwoju. Technologia żywności jest to branża, która się cały czas rozwija i my musimy się razem z tą branżą także rozwijać. Bardzo istotne jest także możliwość zatrudnienia po ukończeniu danego kierunku, w jakich firmach, w jakich działach. Osoby rozpoczynające działalność w branży gastronomicznej, w branży technologii żywności powinny ukierunkować i dostosować swoją ofertę firmy do zmian wchodzących na rynek branżowy, a także powinni wziąć pod uwagę coraz większą świadomość klienta odnośnie produktu i sposobu przygotowania danej potrawy pod kątem wykorzystania nowinek technologicznych i jak najlepszą jakość produktów do przygotowania potraw. Osoby, które poszukują pracy, powinny skorzystać z możliwości dokształcenia się, a także skorzystać z organizowanych w różnych miejscowościach targach pracy, które pozwalają na bardziej kompetentne zapoznanie się z zawodem. Jest także możliwość porozmawiania z osobami, które pracują w danej branży, w danej firmie. Na targach pracy, które przedstawiają nam różne branże, mamy także możliwość zdobycia przeróżnych kontaktów, a także otwiera nam to drogę do tego, żebyśmy mogli zostać zaproszeni przez potencjalnego pracodawcę na staż, ponieważ bardzo często pracodawca, zanim nas zatrudni, po prostu zatrudnia nas na 3-miesięczny staż, gdzie wtedy sprawdza naszą wiedzę, nasze umiejętności, a także my uczymy się od niego, w jaki sposób należy pracować w danej firmie, co będzie od nas oczekiwane i pokazuje nam możliwość dalszych ścieżek rozwoju w danej branży. Osoby, które interesują się technologią żywności i bardzo chcą kontynuować naukę w tym kierunku, mogę powiedzieć, że jest to bardzo dobry wybór, ponieważ technologia żywności cały czas się rozwija, cały czas są wprowadzane różne nowinki. My jako osoby pracujące w tej branży też tak jakby nie mamy zamkniętej furtki, nie mamy ścisłego kręgu, w którym możemy pracować. Jest to dziedzina otwarta. Właśnie dlatego jest to dziedzina bardzo ciekawa, pozwalająca na rozwój
rozwój osobisty, a także która ma bardzo pozytywny wpływ na jakość naszego życia, biorąc pod uwagę to, co jemy, z jakich produktów i jakimi technologiami zostały one sporządzone.